Ten motocykl brałem czysto dla fanu, dla mojego fanu. Mości panie, czy jest pan absolutnie przekonany, że musimy zasuwać? Pośpiech poniża. Royal Enfield Classic 650. Maszyna, która niesamowicie mi się podoba, ale bez tego ustrojstwa. Ja wiem, jednoosobowy może będzie mi uniwersalny, ale będzie piękny, jeśli chodzi o tą sylwetkę. Tak go widziałem na targach, takiego chcę do testów, więc zaraz sobie go zrobię. Nie powinno być to jakoś specjalnie trudne, zresztą zaraz wam pokażę co i jak. No i siedzenie kierowcy zdjęte. Tutaj śruby poluzowane na zawieszeniu tylnym, żebyście nie wyjęli całkowicie, bo motocykl opadnie, a że do lekkich nie należy, to będzie ciężko to rozebrać. No i teraz tutaj 14, wykręcamy dwie śruby, łącznie 4 do odkręcenia, no 6 śrub, sorry, żeby to odkręcić. Przykręcam z powrotem siedzenie kierowcy i mamy to. Gotowy, piękny sprzęt. No, to teraz w całości. I co? Tak zdecydowanie lepiej wygląda, nie? Zachęca bardziej niż do spędzania czasu w siodle, do spożytkowania go w garażu razem z pastą polerską i szmatkami, tak by wiecznie podtrzymywać blask tych chromów, które niesamowicie ściągają spojrzenia ludzi, którzy was mijają. Na cały przekrój motocykli Royala, którymi jeździłem, ten ma chyba najwięcej sensu, jeśli chodzi o tą budowę. Shotgun był moim ulubieńcem, bo to był taki troszkę zadzior w klasycznej formie, ale ten sprzęt jest klasykiem. Jazda na nim sprawia niepomierną przyjemność z uwagi na to, jak się na nim siedzi, bo siedzicie jak na krzesełku, jak na właśnie takim pojeździe z lat 60. Ma on ten bardzo ładnie wyglądający piecyk, bo zobaczcie, że ten piec po prostu żywcem wyjęty właśnie z lat 60. jest super i wizualnie, i oczywiście technicznie. Zmiana biegów jest może niewybitna, ale jest poprawna. Działa tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, z takim fajnym, mechanicznym oporem i dźwiękiem, co za tym idzie. Do tego brzmi tak, jakbym się spodziewał po właśnie takiej starej maszynie. Z drugiej strony, zobaczcie, nawet kurde, tu jest chromowane manetki. W Meteorze nie podobały mi się, wydawały się zbyt archaiczne. Tu one idealnie pasują do tego sprzętu. Ten tripper wpasowany jakby był jednym z zegarów. No i oczywiście klasyczny zegar z lekką nutką cyfrowego designu. Ja wiem, że może to trochę zaburzać, wiecie, harmonię tego sprzętu, ale z drugiej strony tego typu dodatki są nam jak najbardziej często potrzebne, dlatego one są tutaj montowane. Ten tripper, jak w żadnym innym motocyklu, tutaj fajnie pasuje i tutaj nawigacja taka, wiecie, typowo strzałkowa, gdzie jedziecie na azymut, no przecież to jest kwintesencja dla tego użytkowania takiego sprzętu. Nieważne gdzie, ważne, że przed siebie. Właśnie, jeszcze wracając do silnika. Wygląda archaicznie. Skrzynia, jak już powiedziałem, świetna i powiem wam, że tutaj ta dwucylindrówka z wykorbieniem 270 stopni, a dzięki czemu ten silnik bardzo ładnie brzmi. Ma bardzo, ale to bardzo fajnego kopa właśnie z dołu. On bardzo chętnie się napędza do tych prędkości, do setki. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, przebijacie bezbłędnie biegi i już
turlacie się stówką. Uznajmy to, że ta moc jest, bo mogę, bo mam, więc ją czasami wykorzystam. A jak często ją wykorzystam? Prawdopodobnie wcale, bo przyjechałem na swoje standardowe takie ścieżki, wiecie, kręte, kilka fajnych winkli. Tutaj chillaucik. Nie zachęca jakoś specjalnie do przyspieszania. Nawet powiem wam, zobaczcie teraz tutaj na wyświetlaczu jest strzałka do góry, żebym przebił bieg na kolejny i ekonomizer sugerujący, że jadę w tym momencie ekologicznie, spalając jak najmniej paliwa. Oczywiście nie będzie tak, że ja pojadę tylko asfaltami. Patrzcie, jak on ładnie. To nie jest zasuwanie, to jest takie dżentelmeńskie napędzanie się. No a że mamy tutaj indyjski sprzęt, który jakby został stworzony nie tylko do paradowania się po starówkach miast, tudzież po prostu po miastach, on ma też sobie dawać w Indiach radę z takimi drogami. I powiem wam, że chyba jednakowoż Meteorem jakoś mi się wygodniej tutaj jechało. Ten jest też twardy. Plus ratuje tutaj to siedzenie. Ono nie jest dodatkowo amortyzowane, ale czuję, jak się pode mną odgina i trochę takie uczucie, jakbym miał w rowerze słabe siodełko, które ugina się pod moją masą, z czym zawsze miałem problem. Kolana ugięte idealnie, 90 stopni, wyprostowane plecy, nogi tak, nieważne czy jedziecie na kaczkę, czy nie kaczkę, no właściwie tutaj na kaczkę się nie da jechać, bo macie prostą stopę cały czas. Da się nim pojechać szybko, da się nim pojechać sprawnie po winklach, da się nim ostro przyspieszyć. Z tym, że zawsze mam wrażenie, że ten motocykl tak jakby pytał: mości panie, czy jest pan absolutnie przekonany, że musimy zasuwać? Gdyż jak powszechnie wiadomo, pośpiech poniża i tym bardziej jadąc takim sprzętem. Te manetki tutaj, one są śliczne, idealnie pasują do tego motocykla, jak to nadmieniłem albo jeszcze nie. Niemniej trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba się do nich troszkę przyzwyczaić, że ta ergonomia ich jest troszkę zaburzona. Może to przez wygięcie kierownicy i te rączki, które są takie mocno, nie wiem, do siebie zgięte i faktycznie wyjątkowo długi ruch palcem muszę wykonać, żeby przełączyć kierunkowskaz. I ta pozycja wyłączania kierunkowskazów jest nie do końca słabo wyczuwalna, powiem tak. Troszkę jakby jakościowo tutaj się nie popisali. Wizualnie petarda, ale faktycznie to bym chciał poprawić. Natomiast przełączniki chociażby od włączania, co jest fajne, na kill switchu jest zrobione włączanie silnika, czy zapłon. Tudzież przekaźnik rozrusznika. Przełączanie długie, krótkie, spoko. Tutaj ten przycisk na lewej manetce do obsługi komputera pokładowego, znaczy komputera podkładowego. Tak naprawdę możemy przełączyć się między czasem, dystansem pełnym i tripami i w zasadzie tyle. Nie ma tutaj żadnego spalania, nic takiego, ale umówmy się, to na takiej maszynie będzie zwracał na takie pierdoły uwagę. Detale tego sprzętu mnie rozwalają. Ja mogę się podniecać, wiecie, możecie powiedzieć, że to jest brzydkie i tak dalej. Nieważne, nie ma to kompletnie znaczenia dla mnie. Ten motocykl brałem czysto dla fanu, dla mojego fanu. Po prostu mi się spodobał od pierwszego wejrzenia, jak zobaczyłem go na EICMie. Chodząc po tych wystawach, patrzę, co to za nowy Classic 350, odświeżyli go? Nie, jakiś taki dziwny, jakiś duży, jakiś ciężki. I proszę, Classic 650 Twin. Dało się zrobić na zawiasce? Dało się. A nie, że ten korek zostaje nam gdzieś w ręku i nie daj Boże jeszcze go zgubimy. Chociaż nie zgubimy, bo klucza zapomnimy, ale jednak jest to niewygodne, żeby gdzieś to trzymać, potem żeby celować ten zbiornik, go niechcący zarysować. A tutaj jest na klapce. No dobra, ten bryloczek raczej jakiś bardziej materiałowy bym polecał. Chłodnica oleju, tak żeby nie było mu za ciepło. Łatwy dostęp do filterka oleju centralnie za przednim kołem. Równie piękny i pasujący do reszty bryły motocykla klakson. Jedyna rzecz, która mogłaby być fajniejsza, no to pierwsza rzecz to już wyeliminowałem te siedzenie, które wyglądało troszkę niefajnie. Przyznam szczerze, mogliby się też postarać tutaj z mocowaniem tego amortyzatora, mogłoby być to bardziej estetycznie wykonane, ale rozumiem też pewien zamysł właśnie, żeby domontować te siedzenie dodatkowe. W ogóle patrzcie, jak kamera ma ciężko ogarnąć światło, bo
ten chrom, tak to się wszystko odbija, że widzę, jak jest oślepiana soczewka. To, co też bym chciał widzieć, a wiem, że są takie zestawy do założenia, czyli pasek napędowy. Tutaj by się świetnie nadał. Pierwszy raz, jak próbowałem go odpalić, to 3 razy odpalałem, 3 razy nie chciał mi odpalić, nie wiedziałem czemu, byłem pewien, że tą nóżkę złożyłem. Jakoś tak siedząc na nim wyjątkowo nie wiem, jakoś tak znikała mi w oczach i wiecie, chciałem ją pociągnąć i tutaj stopka kierowcy i dźwignia do zamykania stopki bocznej jest w jednej linii i tak jakimś cudem, też kwestia przyzwyczajenia, ale w pierwszych chwilach mi to sprawiło troszkę problemu. Dość łatwo jest go postawić mimo wszystko na centralnej stopce, co pamiętam przy Meteorze i 650 czy Shotgunie już sprawiało mi troszkę więcej problemu. Nie wiem, z czego to wynika, bo przecież rama jest w zasadzie ta sama co w Shotgunie, a może, nie wiem, jakoś inaczej do tego podchodzę. Świetne jest to, że on w takim ruchu, wiecie, podmiejskim, no nie ma tutaj opcji, żeby zostawać w tyle. No, ma tą moc, ma te chęci do przyspieszania wystarczające, żeby się tym naprawdę płynnie, spokojnie przemieszczać. Trochę tutaj złapałem poślizgu. Jak chcecie przycisnąć, nie ma problemu. No i zaraz wjedziemy na trasę, gdzie wydaje mi się, że będzie mnie chciało za wszelką cenę wszystko zdmuchnąć z tego sprzętu. I ciekawy jestem, jak mój mikrofon sobie poradzi z takimi warunkami. Podejrzewam, że może być słabo. Chociaż z drugiej strony nie jest źle. 120 na godzinę, ledwo dotykam manetkę gazu. Mam tak na 1/3 odkręconą i bardzo sprawnie, jak widzicie sobie, się maszyna turla. Pory powietrza, no jak to na Nakedzie przystało, ale jest stabilny. To jest sztywne zawieszenie tutaj pomaga. A jak dodam mu gazu, 140 i tutaj kończy się moja możliwość przyspieszania, jeśli chodzi o przepisy. No i 140 widzę, że to jest taki może nie skraj możliwości, ale już bez sensu jechać szybciej. Hamulce mi się podobają w tym sprzęcie. Są fest. Patrzcie. I na przednim tylko. Wbija was w kierownicę. To jest tak konsekwentnie zrobiona maszyna. To tak wszystko do siebie pasuje. Dźwięk silnika. O! Policjanty na hulajnogach. I poboczem kuźwa tną. Ale na sygnałach to się wszystko zgadza. Mogą. Pewnie na pączki jadą. Podoba mi się, że no, jedziecie jak normalnym, współczesnym motocyklem w takich koreczkach. Jako że jest to olejak, to wiadomo, nie będę stał w korku. Trzeba dać mu pęd trochę, żeby się dochładzał. Nie jest za głośny, a mimo wszystko dźwięk tego silnika jest naprawdę przyjemny dla ucha. Znaczy wiecie, przyjemny dla mnie, taki konsekwentny, jak na taką już w stylu leciwym maszynę zrobioną. Dzięki, ziomuś. Super się jeździ tym sprzętem, no. W każdym momencie dodajecie gaz, tak jak teraz jadę sobie na 4. biegu w koreczkach i potrzebuję przyspieszyć, hops, i przeskakuję o kolejną pozycję. Spoko, nawet jeśli się zapomnę z biegami, to nie stanowi to dużego problemu. No teraz 40 na godzinę 4. bieg i dalej nie szarpie. Oczywiście to jest niezbyt zdrowe dla silnika. Lepiej byłoby to jednak zredukować, ale zobaczcie, hopsa i już. Cały czas na 1 biegu. Mówię, maszyna do relaksu. A potem widzisz swoje odbicie na przykład w drzwiach takiego busika i zostaniesz na dłużej, żeby sobie popatrzeć jeszcze, jak wyglądasz w odbiciu innych
Elegancko. No, wydaje mi się, że największą piętą achillesową tego sprzętu do tej masy po prostu jest właśnie jego opony. Bo tutaj nawet ABS w takich dziwnych momentach się włącza, jakby łapał uślizg. Więc zamontowanie tutaj naprawdę dobrych opon ma sens. I to gdzieś, przyznam szczerze, chyba widziałem akurat chyba w stosunku do Continentala na forach, że właśnie dopiero wymiana opon na jakieś sensowne zamienniki powoduje, że tym motocyklem zaczyna się dobrze jeździć. Jestem w stanie w to uwierzyć. Bo gdzieś tam na winklach troszkę czułem się niepewnie, coś jakby mnie troszkę rzucało, a tam na wyjeździe na obwodnicę, nie wiem czy to będzie widać na nagraniu, ale też ten przód troszkę jakby chciał uciec mi. Pewnie nie było tego widać, ale ja to czułem już. I wiecie, no jest to do skorygowania, ale w podbramkowej sytuacji może być troszkę nieciekawe. Dźwięk silnika jest o tyle fajny, że on jest taki jakby piszczący troszkę. Jakby miał pasek zamontowany, tak brzmi. Troszkę. O, Romet. Tyle. Jestem absolutnie nieprzygotowany do tego motocykla. Wziąłem go wczoraj na przejażdżkę, dzisiaj sobie troszkę pojeździłem, troszkę po mieście, troszkę po miejskich terenach, troszkę po winklach i jestem oczarowany tym sprzętem, tak jak się spodziewałem. Ten motocykl taki jest. On nie jest doskonały, on nie jest dla każdego, ale jest po prostu świetnym rarytasem. Przemyślanym motocyklem, dojrzałym motocyklem. Royal bardzo mocno naciska w tym momencie na swoje korzenie angielskie, że stamtąd się wywodzą i to jest dalej pełną gębą angielska marka. Mimo że produkowana w Indiach, tym motocyklem udowadniają, że potrafią budować fajne motocykle. Tyle co mogłem na jego temat powiedzieć. Dzięki za oglądanie mocno innego niż zwykle testu, takiego bardzo z łapy, no ale mam nadzieję, że tak czy inaczej coś Wam na ten temat więcej powiedziałem, coś na ten temat tej maszyny, przynajmniej z mojej perspektywy. Tyle. Dzięki za oglądanie. Na razie. Cześć. A ja sobie idę pojeździć. Oj tak.